Kankę, niewielka miejscowość leżąca na północy Iraku, nad brzegiem Tygrysu. Po ludobójstwie dokonanym przez ISIS na Jezydach w sierpniu 2014 roku powstał tutaj jeden z największych obozów dla przesiedleńców w irackim Kurdystanie. W szczytowym momencie liczył nawet 20 000 osób. 1/3 jego mieszkańców stanowią dzieci. W kolejnych latach po ludobójstwie do obozu w Kankę w dalszym ciągu przybywały rodziny. W szczególności kobiety i dzieci, które uciekły lub zostały wykupione z rąk ISIS. Wiele z nich spędziło w niewoli nawet 3 lata. Przeżyta trauma, fatalne warunki życia, a w przypadku dzieci również kilkuletnia przerwa w nauce, sprawiły, że już na starcie wiele z nich mogło stracić szansę na normalne życie. Latem 2017 roku w Kankę powstał ośrodek edukacyjny dla kobiet i dzieci, głównie tych, które były w niewoli. Jego założycielem jest Our Bridge, fundacja złożona z jezyckich studentów mieszkających w Niemczech. Postanowili oni zebrać środki i wybudować bezpieczną przystań dla sierot, półsierot oraz wdów. Oprócz edukacji, głównym celem ośrodka w Kankę jest również pomoc terapeutyczna, psychologiczna oraz profilaktyka zdrowotna. Praktycznie od samego początku włączyliśmy się w działalność Our Bridge. Jeszcze podczas budowy pomogliśmy doprowadzić media do budynku, a od stycznia 2018 roku regularnie wspieramy ośrodek finansowo. 2,5 euro, czyli około 11 000 złotych, przeznaczamy na zakup paliwa do autobusu i generatora oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia prowadzonych w nim kursów szwalniczych. Teraz odwiedzimy kilka sal i zobaczymy, jak wyglądają zajęcia w każdej z nich. Our Bridge oferuje szeroki wachlarz aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych. Młodsze dzieci, oprócz matematyki czy geografii, mają także wiele lekcji kształtujących ich zdolności manualne. Wykazują się przy tym ogromną kreatywnością oraz niemałym talentem. Wychowawcy, którzy w większości również są przesiedleńcami mieszkającymi w okolicznych obozach, rozumieją ich potrzebę wyrażania emocji poprzez twórczość. Korytarzem ozdobionym dziełami małych artystów przejdziemy do kolejnej klasy. Czy umiecie narysować rybę? Jeśli nie, to tutaj nauczycie się krok po kroku, jak to zrobić. Wasz nauczyciel wszystko wam objaśni i będzie śledził wasze postępy. My też wpadniemy tutaj później, aby obejrzeć gotowe dzieła. Tymczasem przejdźmy na drugą stronę korytarza i przyjrzyjmy się przygotowaniom do lekcji muzyki. Ta sala powstała niedawno, ale już stała się jedną z ulubionych klas uczniów ośrodka Our Bridge. Nie będziemy im przeszkadzać i udamy się na zajęcia języka angielskiego. Jego znajomość to nie tylko nowa umiejętność. To przede wszystkim większa szansa na znalezienie lepszej pracy w przyszłości, czy pójście na studia. W ostatnich latach najlepszymi studentami na uniwersytecie w pobliskim Dahuk byli właśnie Jezydzi. Obraz zaczytanych dzieci czy nastolatków chodzących z książką wokół obozowego namiotu nie jest niczym niezwykłym. Trudno uczyć się w pomieszczeniu o powierzchni 20 m², w którym przebywa kilka osób, więc większość dzieci uczy się właśnie na zewnątrz. Wiedzą, że aby poprawić swój los, muszą zdobyć odpowiednie wykształcenie. Zajęcia w Our Bridge odbywają się według planu lekcji, tak samo jak w szkole. Ze względu na dużą ilość uczniów, zostały one podzielone na 3 zmiany. Oprócz tego, co już widzieliśmy, są jeszcze lekcje matematyki, geografii czy biologii. Kobiety, które były w niewoli w rękach ISIS, również mają w Our Bridge swoje miejsce. W jednej z sal odbywają się zajęcia szwalnicze. Jest to znakomita forma terapii, dzięki której mogą nauczyć się pożytecznych rzeczy i odbudować wiarę w siebie. W ich przypadku bardzo ważne jest, aby odzyskały poczucie własnej wartości. Spacerując po korytarzu, znów słyszymy muzykę. Chyba warto sprawdzić, skąd dobywa się ta melodia.
w odróżnieniu od regularnej szkoły, tutaj w Ourbridge jest sporo różnego rodzaju gier i zabaw. Gorące krzesełka na pewno należą do tych bardziej emocjonujących. Po wysiłku fizycznym i intelektualnym każdemu podopiecznemu przysługuje ciepły posiłek. Duży nacisk kładzie się tu również na higienę. Każde dziecko ma tutaj swoją szczoteczkę do zębów i kubek. Ostatnim pomieszczeniem w budynku, do którego się udamy, jest przedszkole. Powstało niedawno. Dzieci mogą się tutaj beztrosko bawić i spędzić czas w warunkach zdecydowanie innych niż te, w których na co dzień mieszkają. Wśród klocków rozsypanych na podłodze są zapewne również te, które przywieźliśmy kilka lat temu. Zanim wyjdziemy na zewnątrz, wstąpimy jeszcze do sali, w której dzieci rysowały rybę. Jak widać, obrazki są już prawie skończone. Każde z dzieci przykłada się do swojej pracy najlepiej jak umie. Ourbridge jest miejscem wyjątkowym. Nie ma drugiego takiego w Iraku. To nie tylko placówka edukacyjna. To przede wszystkim przystań dla dzieci, które przeżyły prawdziwy dramat. Tutaj mogą zapomnieć o traumie i poczuć się jak ich rówieśnicy z innych krajów świata. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że w XXI wieku nadal istnieje zjawisko niewolnictwa. W 2014 roku ISIS porwało kilkanaście tysięcy kobiet i dzieci. Cały proces przywracania im normalności wymaga systematyczności i ogromnego zaangażowania wielu ludzi. Jeśli choćby jednemu z uczniów Ourbridge uda się w przyszłości ukończyć studia lub zostać kimś, kto będzie miał realny wpływ na rozwój całej społeczności, to będzie to nasz wspólny sukces.